Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja znów minęła się z prognozami. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Link na dole w opisie. Zaczynamy! Celem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok. Inflacja znów minęła się z prognozami. Drodzy Państwo, zanim dojdziemy do clou dzisiejszego tematu, warto zwrócić uwagę na pierwsze, najważniejsze dla świata dane. A dzisiaj poznaliśmy serię ważnych danych o inflacji dla różnych zakątków świata, z czego najważniejsze są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ inflacja PCE, którą dzisiaj poznaliśmy, która odnosi się do sierpnia, oznacza, że rynek poznał ulubioną fedowską miarę inflacji. To właśnie Fed na tą miarę, nie na inflację konsumencką, zwraca szczególną uwagę. I co nam mówi ten dzisiejszy odczyt? Że był on dokładnie taki jak prognozy, ale inflacja podskoczyła w sierpniu względem lipca. Warto na to zwrócić uwagę, że mamy ząbek. Natomiast w tym miejscu chciałbym pokazać jeszcze jeden ten ważny wykres, który od czasu do czasu pokazuje, jaki jest główny komponent, który sprawia, że inflacja w Stanach Zjednoczonych albo rośnie, albo spada. Na tym wykresie było już pokazywane, jaka jest czuła miara inflacyjna inflacji konsumenckiej na zachowanie ropy naftowej. I nawet już wygasanie efektów bazy doprowadziło do tego, że lipcowy odczyt był wyższy. Natomiast teraz, kiedy będziemy poznawać wkrótce inflację konsumencką w ujęciu, właśnie w ujęciu tym konsumenckim, ale za sierpień, jako że w sierpniu ropa naftowa wyraźnie podskoczyła, więc można także spodziewać się, że odczyty za sierpień, także inflacji konsumenckiej, będą wyższe niż te za lipiec. Natomiast dla nas najistotniejsze jest to, jak rynek to odbierze. Czy rynek to odbierze jako ewenement, czy rynek odbierze to jako początek jakiejś nowej tendencji. Gdyby popatrzeć na zachowanie obligacji w ostatnich tygodniach, to można by zakładać, że ten wzrost rentowności znowu nad poziom 4%, do maksimów, które w 2022 roku były ustanowione, czyli poziom 4,25, że rynek obligacji wycenia, że jest to początek nowej tendencji. Natomiast dzisiaj, po tych danych makroekonomicznych, będziemy lepiej wiedzieć, czy faktycznie tak jest, ponieważ rentowności w ostatnich godzinach znowu zaczynają spadać. Jako że oczywiście należy te dane, które dzisiaj poznamy, łączyć z tymi danymi z rynku pracy, które poznaliśmy wczoraj, ale poznamy je także jutro. Więc taka prawdziwa reakcja na rynku obligacji będzie widoczna prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Ale już teraz widać, że wpływ zachowania ropy naftowej cały czas jest duży i ten bardzo prosty model, czyli nałożenie zachowania ropy WTI na inflację w ujęciu konsumenckim, czy też PCE, bardzo ładnie prognozuje, jaka może być tendencja, nawet w ujęciu miesiąc do miesiąca na inflacji. Więc myślę, że warto cały czas posługiwać się tym bardzo prostym narzędziem. Jak zareagował rynek przyszłej stopy procentowej? Zobaczmy na wykresie, że praktycznie nie ma jakichś większych zmian. Implikowana stopa procentowa cały czas pokazuje, że w rynku jest tylko 12,7 punkta bazowego przyszłych podwyżek stóp procentowych, czyli jest tylko 50% prawdopodobieństwa, że jakakolwiek jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych będzie miała miejsce. Po tych danych rynek w ogóle na razie się nie przesunął. Nagrywam ten materiał około 15 minut po danych makroekonomicznych, dlatego też widzimy, że na razie nie widać jakichś większych zmian względem tych odczytów, które były przed danymi o inflacji. A jak reaguje euro-dolar? Dzisiaj wracamy poniżej poziomu 1,09. Myślę, że ten poziom cały czas jest w grze, tak samo jak ta przebita wcześniej miesięczna linia trendu spadkowego. Warto zwracać na te poziomy dużą uwagę, ponieważ za każdym razem, kiedy jesteśmy nad poziomem 1,09, rośnie prawdopodobieństwo, że euro-dolar ruszy bardziej energicznie, bardziej dynamicznie w górę. A jaka jest mediana prognoz na koniec tego roku? Najważniejszych instytucji finansowych widzimy, że jest to powyżej 1,10, natomiast jest kilka ważnych banków na Wall Street, które prognozują, że amerykański dolar jednak się umocni. Jak będzie, zobaczymy, natomiast jak widzimy tutaj, raczej inwestorzy nastawiają się, że końcówka roku przyniesie osłabienie amerykańskiego dolara niż umocnienie, a to by wynikało, że raczej inflacja jest dyskontowana przez rynek
jako tendencja cały czas zmniejszająca się, zanikająca i że przyszłe odczyty jednak będą pokazywać, że procesy dezinflacyjne cały czas postępują. To będzie rynek musiał dyskontować i to jest na razie scenariusz bazowy, więc każde odstępstwa danych od tego scenariusza bazowego powinny wywołać na rynku kapitałowym, na rynku finansowym dość spore wahania, spore zmienności i będziemy się temu bardzo intensywnie przyglądać. Kiedy już mamy dane ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowane, warto teraz zwrócić uwagę, że równolegle były pokazane dane o inflacji dla najważniejszych gospodarek strefy euro i w ogóle dla całej strefy euro. Zaczynamy od danych dla Francji, gdzie inflacja pokazała, że minęła się z prognozami, bo była wyższa niż zakładały prognozy. Dla Włoch była niższa niż zakładały prognozy, ale dla całej strefy euro także negatywnie zaskoczyła, ponieważ była wyższa niż zakładały prognozy. No i widzimy na następnym wykresie, jaki jest teraz skład tej inflacji, które czynniki wpływają w strefie euro na podbicie tej inflacji, a które na jej zbijanie, czy procesy dezinflacyjne postępują. No i naprawdę rynek musi się teraz zastanowić, jaki jest cały czas wpływ zachowania węglowodorów na nawet takie miesięczne odczyty inflacyjne, ponieważ jeżeli się okaże, że ekonomiści dojdą do wniosku, że cały czas te czynniki związane z gazem, z ropą naftową mają duży wpływ na gospodarkę, więc powinny w naturalny sposób pojawić się wnioski o tym, że należy doprowadzić do dalszego spadku ceny gazu, dalszego spadku ceny ropy naftowej i w taki sposób doprowadzić do tego, żeby inflacja zaczęła jeszcze wyraźniej spadać, żeby procesy dezinflacyjne się pogłębiły, no a to, żeby uruchomiło proces zmiany wektora polityki monetarnej na obniżanie stóp procentowych także w strefie euro. Widzimy na wykresie zbiorczym, jak ładnie inflacja w najważniejszych krajach strefy euro i łącznie dla strefy euro się zachowuje, gdzie tworzyła szczyt, gdzie stworzyła swoje minimum, jak teraz procesy dezinflacyjne postępują. Natomiast kiedy zobaczymy także dane dotyczące rynku pracy w Niemczech, które także dzisiaj zostały opublikowane, widzimy, że dane pokazują większy wzrost bezrobotnych niż zakładały prognozy. Więc takim naturalnym, rynkowym czynnikiem, który może doprowadzić do tego, że inflacja jednak będzie cały czas spadała, że procesy dezinflacyjne będą pogłębione, jest sytuacja wyraźnego osłabienia, dalszego słabnięcia gospodarki, być może nawet recesji, która ostudzi popyt i doprowadzi w naturalny sposób do tego, że inflacja utrzyma się na niskich poziomach i to naprawdę uruchomi procesy związane z luzowaniem polityki monetarnej. Widać to po prostu na wykresie. I jak to rynek interpretuje? Widzimy na tym następnym wykresie, porównując go do tych odczytów sprzed parunastu godzin, że te dane wpłynęły tylko na kilkupunktowe obniżenie oczekiwania co do dalszej zmiany polityki monetarnej. Wcześniej rynek wyceniał około 20 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych w swoim piku od obecnych poziomów, a teraz jest to tylko 15,7, czyli cały czas rynek jakoś dramatycznie nie zmienia swoich oczekiwań co do następnego ruchu w polityce monetarnej, ale nie ma w rynku ani jednej następnej podwyżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych. Natomiast gdyby w całej tej dekadzie, w tej trzeciej dekadzie XXI roku miał się powielić schemat z lat 70., kiedy inflacja w pierwszej kolejności także zaczęła mocno rosnąć, później odpuściła na rok, na dwa, a później w drugiej części tej dekady lat 70. znowu przyspieszyła, to jakie były najciekawsze inwestycje, jeżeli chodzi o to, co jest na rynkach finansowych? Co dało najlepszą nominalną i realną stopę zwrotu? Przypominam, realne, to jest wszystko to po uwzględnieniu inflacji, a co najmniejszą. I na tym następnym wykresie chciałbym Państwu pokazać tą statystykę. Okazało się, że to rynek surowcowy był najważniejszym beneficjentem zachowania inflacji w latach, w latach 70., kiedy nastąpiła druga fala inflacji, kiedy w ogóle gospodarki mierzyły się z problemem inflacyjnym, więc mamy tutaj jak na dłoni, które aktywa są najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o inwestowanie podczas inflacji, gdyby te schematy miały się powielić, a które są najsłabsze. I widzimy także, jak bardzo realne
realną wartość aktywów zabezpieczają obligacje, które są denominowane o inflację, które uwzględniają w sobie inflację. Te tipsy bardzo ładnie także dały realną, dodatnią stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Myślę, że ten wykres warto sobie zapamiętać. I w tym miejscu zachęcam jeszcze raz do tych fantastycznych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy, profesjonalni inwestorzy oraz jak inwestować na giełdzie. Te materiały oraz inne także podlinkowane są tam na dole. Warto się z nimi zaznajomić. Ale inflacja znów minęła się z prognozami i to dotyczy także danych z Polski, ponieważ dla nas najciekawsze były wstępne dane o inflacji w sierpniu dla naszego kraju. I okazało się, że prognozy, które mówiły o tym, że będzie to dokładnie 10%, te faktyczne dane okazały się być wyższe. Czyli, mówiąc innymi słowy, cały czas opozycja ma szansę na to, żeby wygrać z obozem rządzącym. Takie były wnioski, które płynęły z tego porannego materiału. Odsyłam do tego porannego materiału tam w rogu. Natomiast dane, które dzisiaj nam spłynęły, cały czas pokazują, że procesy dezinflacyjne postępują i ten wykres nam jednoznacznie sygnalizuje, że można oczekiwać już spadku inflacji do poziomów jednocyfrowych we wrześniu i oczywiście te dane uruchamiają proces tego, że wkrótce dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych, ponieważ nie tylko spadek do poziomów jednocyfrowych jest ważny, jeżeli chodzi o to, że te zjawisko, jakim jest obniżka stóp procentowych, ma nastąpić, ale także trend, a ten trend, o którym mówił prezes Glapiński, jest od wielu miesięcy jednoznacznie sprzyjający procesom dezinflacyjnym, stąd też teza o tym, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce już za parę dni, a już najpewniej na początku października. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, a po dzisiejszej sesji, czyli na początku jutrzejszej, zobaczymy, jak rynek to już faktycznie zaczyna wyceniać. Czy zmniejszyła się, czy też zwiększyła się szansa, że już za parę dni będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, ale dzisiejszy raport mBanku mówi nam, że bank cały czas spodziewa się, że już za kilka dni, czyli we wrześniu, będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, która uruchomi cały cykl obniżek stóp procentowych. Przypominam, w rynku jest to, że za paręnaście miesięcy stopy procentowe będą co najmniej 175 do 200 punktów bazowych niżej niż jest teraz, czyli znajdą się w okolicach 4,5 do 5%. Mniej więcej w takim pasie stopy procentowe są spodziewane pod koniec 2024 roku i tam w rogu także jest specjalny link, który odsyła do tego materiału, gdzie jednoznacznie pokazywałem, jakie są wyceny przyszłych stóp procentowych w Polsce przed tymi danymi o inflacji, które właśnie dzisiaj poznaliśmy. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że bankowcy spodziewają się, że core inflacja także spadnie, będzie niższa niż odczyt ten główny i będzie dokładnie w okolicach 10%. I co jest także dla nas istotne, od maja inflacja już nie rośnie, a nawet ma tendencję do deflacji. Dane, które widzimy tutaj na wykresie w ujęciu miesiąc do miesiąca, pokazują, że od maja inflacja już w Polsce nie rośnie. No i z każdym kolejnym miesiącem, jeżeli ta tendencja będzie się pogłębiała, będzie można mówić o tym, że pojawia się deflacja w ujęciu konsumenckim także w okresach kwartalnych, w ujęciu półrocznym, a być może nawet później w innych dłuższych okresach, które są brane pod uwagę. Poznaliśmy dzisiaj także dane o PKB z Polski. Były one te dane, które poznaliśmy, pokazały, że gospodarka nie kurczyła się aż tak mocno jak wcześniej. W tym wcześniejszym flashowym odczycie było to przez rynek dyskontowane, natomiast te dane nie mają jakoś większego wpływu, to już jest historia i rynek już do tego, już to zdecydowanie dawno zdyskontował. Ważny jest skład tego wzrostu PKB i na następnym wykresie widzimy, co teraz kontrybuuje pozytywnie, a co negatywnie do wzrostu PKB w naszym kraju. Jaka jest reakcja polskich obligacji? Mamy 2-3 punkty bazowe wyżej rentowności polskich dziesiątych niż było to przed danymi o inflacji, czyli też rynek tylko lekko negatywnie zaczął dyskontować te dane o inflacji,
która minęła się z prognozami, a rynek krajowej waluty nie reaguje. Cały czas jesteśmy w konsolidacji, widzimy, że ona zamiera. Ewidentnie czekamy na impuls, a ten impuls powinien pojawić się jutro. Po danych z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, co powinno się przełożyć na zachowanie euro-dolara i pośrednio także na polskie aktywa. I te polskie aktywa, pamiętajmy, także czekają na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i ta decyzja już będzie za parę dni wiadoma i wtedy będzie rynek polskich aktywów miał co dyskontować także w kolejnych dniach września. A warszawski parkiet, co prawda dzisiaj lekko spada, ale jesteśmy cały czas bardzo daleko od poziomu 2000 punktów, czyli generalnie nic się nie dzieje. Mamy cały czas chłodzenie wskaźników. Popyt jest tłumiony i to jest pewnego rodzaju przestroga, ale myślę, że do czasu utrzymania nad całą strefą 1975-2000 punktów scenariusze prowzrostowe są jednak faworyzowane nawet w krótkim terminie. I szybki przegląd tego, co się dzieje na świecie. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych mają dzisiaj za zadanie po tych danych o inflacji co najmniej utrzymać się nad poziomami, które były wyznaczone przez połowę tej dziennej świecy sprzed 2 dni. To jest bardzo istotne za każdym razem, kiedy tak jest, a cały czas tak jest. Na razie to scenariusze prowzrostowe, nawet w krótkim terminie, mają zdecydowanie większe prawdopodobieństwo realizacji. Indeks DAX, jeżeli dzisiaj zakończyłby nad poziomem 16 000 punktów, byłaby to informacja, że popyt na ryzyko ma ochotę cały czas atakować na początku września i nie boi się statystyki, o której też mówiłem, że wrzesień jest generalnie najgorszym miesiącem do inwestowania na rynkach akcyjnych. Rynek złota dyskontuje to, co się dzieje na eurodolarze oraz na rentownościach amerykańskich obligacji. Cena miedzi próbuje spadków, to jest lekko negatywna informacja, a kryptowaluta próbuje rosnąć w momencie tworzenia tego materiału, więc jak widzimy tutaj mamy miks sygnałów, czyli rynek wskazuje nam na konsolidację. Podczas dzisiejszego dnia przypominam, że dzisiaj tworzymy świecę w ujęciu miesięcznym, no i na razie myślę, że ta miesięczna świeca daje potencjał ku temu, żeby wrzesień nie był aż tak zły, jak mówi nam ta statystyka. Przypominam, statystyka mówi, że wrzesień jest to generalnie najgorszy miesiąc do inwestowania na rynkach akcyjnych podczas całego roku, no ale jest ponad 45% prawdopodobieństwa, że ta statystyka się w tym roku nie zmaterializuje. A dlaczego? Ponieważ jest to rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a przypominam, że ten rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych jest statystycznie najlepszy w całym cyklu prezydenckim, a ten cykl prezydencki, przypominam, kończy się dopiero w przyszłym roku, a statystyka mówi, że i przyszły rok także ma być korzystny dla rynków akcyjnych. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się naprawdę fascynująca końcówka tego roku. I przypominam, tam na dole są 2 specjalne, ciekawe materiały oraz także inne. Pierwszy o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy, warto się z tym materiałem zaznajomić, a drugi jak inwestować na giełdzie. Naprawdę warto poznać te treści, które są tam zawarte, żeby ograniczać ryzyko i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych, na naszym kapitale. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!